W kontekście tej pracy elektromagnetycznie aktywny zespół budowli w Gizie można traktować jako najwspanialsze dzieło technologii megalitycznej. Owoc tysiącleci doświadczeń inżynierów neolitu. Jest to też owoc wiedzy, która musiała zostać zapomniana jeszcze w czasach Starego Królestwa, w trakcie licznych wojen i kryzysów dynastycznych. Kultura megalityczna była jednak fenomenem globalnym i nie wszędzie uległa zatarciu tak wcześnie. Jednym z jej najbardziej imponujących przykładów jest miasto bogów – Teotihuacan w Ameryce Środkowej. Zostało ono założone około roku 400 przed naszą erą przez nieznane plemię i rozbudowywane przez kolejne stulecia. Okres ten przypada na schyłek megalitycznej cywilizacji Olmeków, pierwszej wielkiej kultury obydwu Ameryk. Istnienie tej cywilizacji rozciąga się między datami 2500 lat przed naszą erą, a 400 lat przed naszą erą. Pomimo tej zbieżności dat, archeolodzy nie zaliczają miasta bogów jako dzieła Olmeków, gdyż główne budowle powstawały około 200-300 lat po założeniu miasta. Zauważmy, że powstanie cywilizacji Olmeków przypada na okres niedługo po wzniesieniu Wielkiej Piramidy w Gizie. Co ciekawe, sama jednostka pomiarowa miasta bogów, Hunab, jest dwukrotnością egipskiego łokcia królewskiego z dokładnością do 4. miejsca po przecinku. Jest też dokładnie 1 000 000 razy mniejsza niż 1/6 polarnej średnicy Ziemi. Czy zatem kultury te mogły mieć ze sobą styczność? Niektóre dane wskazują na taką możliwość. Znane są chociażby badania mówiące o śladach mezoamerykańskiej kokainy i tytoniu, odnalezionych w kilku mumiach egipskich. Tego typu odkryć jest jednak wciąż zbyt mało, aby mogły podważyć obowiązujący paradygmat historyczny. Skoncentrujmy się zatem na fakcie, że cały zespół urbanistyczny został zaplanowany według omawianych w tej serii proporcji hermetycznych. Największa z tamtejszych budowli, Piramida Słońca, jest posadowiona na wysokości 2160 hunabów ponad poziom morza, a długość jej podstawy wynosi 216 tych jednostek. Proporcje hermetyczne są widoczne w jej oddaleniu od Pałacu Jaguarów, a także od Piramidy Księżyca, której szerszy bok ma 144 hunaby. Ta ostatnia piramida jest też usytuowana w odległości 216 jednostek od granicy całego układu. Z kolei Piramida Słońca leży dokładnie w połowie odległości między tą granicą a murami świątynnymi Cytadeli Pierzastego Węża Quetzalcoatla. Cytadela ta jest trzecią pod względem wielkości budowlą i ma szerokość 60 hunabów. Ostatnia platforma, na której kiedyś znajdowała się świątynia, była wielkości kręgu Stonehenge. Nie dysponujemy danymi, które przesądzałyby tezę o elektromagnetycznych właściwościach Teotihuacan. Istnieją jednak poszlaki, takie jak zaskakujące odkrycie z roku 2015. Okazało się, że w jaskiniach pod Piramidą Słońca znajdują się zbiorniki z płynną rtęcią. Jest to substancja diamagnetyczna, mogąca w pewnych warunkach indukować pole magnetyczne. Od dawna wiadomo też, że na budowlach całego kompleksu odnajdywano duże ilości materiału o nazwie mika, który jest doskonałym izolatorem elektrycznym. Mimo wszystko, ze względu na brak twardych danych pomiarowych, łatwo jest odrzucić spekulacje o magnetycznych właściwościach miasta bogów. Nie jest to jednak jedyny zespół architektoniczny w Ameryce prekolumbijskiej o podobnych cechach. Za inny przykład może służyć tzw. piramida zaginionego świata Mundo Perdido w Tikal, pierwszym mieście cywilizacji Majów. Była ona wznoszona w podobnym okresie i stylu co Teotihuacan. W glebie przy Mundo Perdido płynie prąd o natężeniu do 600 mV na kilometr. Jest to niezwykle wysoka wartość jak na tego typu energię. Wpływa ona na odczyty pola magnetycznego w oku piramidy, które są znacznie wyższe niż podobne odczyty znajdujących się w pobliżu dużo późniejszych piramid z dojrzałego okresu cywilizacji majańskiej.
Niedługo po upadku Teotihuacan i podbiciu miasta Tikal, w niedostępnych górach Boliwii powstaje megalityczny kompleks świątynny Pumapunku. Prace rozpoczęte w VI wieku naszej ery przebiegały zgodnie z założeniami opisywanymi w poprzednich rozdziałach. Wzniesiono go na granicy dwóch typów gleb, a kamienie, z których jest zbudowany, są aktywne magnetycznie. Przez kolejne kilkaset lat ten położony na mało żyznych glebach kompleks funkcjonował jako główne centrum rolnicze dla całego regionu. W czasach świetności Pumapunku ta swoista magnetyczna kultura rozlała się też po Ameryce Północnej. Na jej południowo-wschodnich wybrzeżach istnieje niezliczona ilość tumulusów, dolmenów i kopców wznoszonych jeszcze w epoce średniowiecza przez plemiona dorzecza Mississippi. Jej głównym ośrodkiem było zorganizowane wokół sztucznego, magnetycznie aktywnego wzgórza miasto Cahokia. Jeszcze w roku 1300 naszej ery zamieszkiwało tam około 30 000 osób, co w okresie średniowiecza czyniło Cahokię miastem większym od Londynu.